pierwsze naleśniki na tej indukcji. Robimy śniadanko. Witajcie w nowym roku. Dziś jest nowy rok. To już jest chyba moja trzecia nocka w tym domu. Natomiast w dalszym ciągu mamy jeszcze tutaj plac budowy i nie jest tak pięknie i kolorowo, jak mogłoby się wydawać. Więc za bardzo jeszcze nie ma czego pokazywać. Ale i tak Wam pokażę. Bo tak jak mówię, człowiek może się do wszystkiego przyzwyczaić, aczkolwiek ma to się zmienić na dniach, przynajmniej mam taką nadzieję. Ja trochę jestem zakatarzona, aczkolwiek wczoraj było zdecydowanie gorzej. W dzień sylwestrowy przeleżałam w łóżku, w sumie to cały dzień, cały wieczór, całego Sylwestra w łóżku przed telewizorem, ale też taki dzień był mi bardzo potrzebny. No i słuchajcie, ja już tutaj się powoli urządzam. Plan jest taki, że dzisiaj chciałabym wkładać już rzeczy do szuflad w jednym pokoju, który jest już urządzony, wykończony do końca, bo są już tam listwy przypodłogowe, więc mogłam przesunąć wszystkie meble pod ścianę. No i teraz mogę już te szafy sobie załadować, chociaż nie wiem, czy te szafki będą tam docelowo stałe. Myślę, że tak, że na początku tak, więc mogą być. Więc sobie już urządzę ten kącik tam i pozbędę się toreb, które stoją na środku i gdzieś tam mi wadzą. Więc zrobi się już taki większy porządek. A tak, żeby pokazać Wam, jak wygląda rzeczywistość, no bo nie jest tak pięknie, tak jak tutaj w tym kadrze, tylko i wyłącznie, ale... No więc rzeczywistość wygląda tak, to jest salon, jeszcze jest wanna, no bo łazienka nie jest do końca zrobiona, także sporo jest jeszcze tutaj, słuchajcie, do zrobienia. Natomiast drzwi mają stawiać już za 2 dni, schody też mają być tego samego dnia robione, tylko barierka będzie nieco później, ale no to już będzie jakoś wyglądało. No i będzie brakowało jeszcze tutaj podłogi, ale myślę, że tą podłogę, ponoć ciężko się układa tą podłogę, te panele winylowe, które wybrałam, jedne chyba z najcięższych w układaniu, przynajmniej mój wykonawca strasznie narzeka. Kot czuje się bardzo dobrze, nie? W ogóle nie miauczy w nocy, kompletnie. Widzę, że cieszy się, że ma co eksplorować, ma gdzie biegać. Był nawet na poddaszu. I tak widzę, że raczej się niczego nie boi. Nie? Tylko karmy twojej ulubionej brakuje, co nie? Muszę ci karmę odebrać jutro. Twoją ulubioną. No i tak sobie myślę, że też tutaj w kuchni zacznę sobie też układać docelowo rzeczy tak, jak chciałabym, żeby leżały, bo podczas przeprowadzki pakowałam wszystko na chama tak, aby było w szafkach, żeby jak najmniej było toreb. I tak jak też wspomniałam, wiele rzeczy zabierałam wcześniej z mieszkania tak, żeby opróżnić torby z Ikei, tak żeby mieć ich więcej i zapakować później jeszcze ciuchy, bo miałam ich, ta ilość była niewystarczająca tak, żeby załadować wszystko, więc część sukcesywnie zaczęłam sobie zwozić wcześniej, tak żeby opróżnić te torby, więc wrzucałam wszystko tutaj tylko do szafek. No i jest tutaj bałagan, więc no nie dało się inaczej zrobić. Myślę, że to i tak, to w jaki sposób ja to rozwiązałam, to i tak jest dobrze. Natomiast no właśnie ten cały okres aż do wiosny będzie taki bardzo porządkowy, tak żeby się tutaj urządzić tak, jak ja bym tego sobie chciała i życzyła. No, ale myślę, że dzisiaj zacznę, bo mam siłę, czuję taką moc w sobie i chęci, żeby to porobić. I tak podejrzewam, będzie się kurzyć, tym bardziej jak będą robić tutaj łazienkę na dole, chociaż płytki i tak tną na zewnątrz, na ogrodzie. Czy znowu przypala? Przecież nie.
Muszę przyznać, że jest całkiem jasno, jak na taką brzydką pogodę, to tutaj w salonie jest jasno, ale też dlatego, że tutaj w sumie nie ma drzwi i sporo światła wpada chociażby stąd, ale myślę, że no tutaj akurat te drzwi będą otwarte, tak żeby tego światła było całkiem sporo. Tutaj nie mogę się doczekać tej łazienki, ale widzę, że też już powoli ją zaczynają przygotowywać. Tutaj jest wyszpachlowane. Tak, a tu nie będą, bo tutaj będą płytki, więc chyba nie muszą, nie? Tylko jakoś tam przygotować. Podobnie z tej strony i tu widzę też już jest pomalowane. No więc widzę, że że zaczęli tę łazienkę szykować. Chcieli ode mnie projekt, więc też już im tutaj wszystko przygotowałam. Łazienka będzie wyglądała mniej więcej tak. Jednak mam meble w kolorze właśnie takiego orzecha. Bo naprawdę nie wiedziałam, nie potrafiłam się zdecydować, czy chcę kaszmir, czy chcę drewno. Ostatecznie zdecydowałam, że będzie jednak drewno. I myślę, że ta łazienka będzie piękna i naprawdę nie mogę się jej doczekać. I to bardzo. Okej, to co jeszcze tutaj jest do poprawki, to ta ściana. Bo no, już nie pamiętam, ale coś tutaj było kombinowane, więc to będzie jeszcze wyszpachlowane, pomalowane na nowo. Ogólnie nie jestem pewna, czy dobrze zrobiłam, że mam tutaj gołą ścianę natomiast nie planowałam, przynajmniej na samym początku, zrobienia tutaj jakichś płytek albo położenia na ścianę laminatu takiego jak blat. Nie wiem, jakoś tak nie pasowało mi to. Natomiast nie wiem, czy nie będę żałowała tutaj przy baterii, że nic nie położyłam, bo od chlapania wodą ściana będzie się prawdopodobnie łatwo brudziła. Natomiast pewnie bardzo często, już teraz widzę, że jest brudna i będę ją zapewne przecierać ścierką. Chociaż pewnie jak się wkurzę, to myślę, że może kiedyś docelowo ostatecznie coś położę na tą ścianę. Chociaż jak będzie stolarz następnym razem, a będzie jeszcze nie raz, to zapytam go o taką możliwość, czy ewentualnie gdybym chciała tutaj coś wstawić, to co by mi zaproponował, czy jesteśmy w stanie wstawić coś cienkiego, tak żeby też to dobrze wyglądało. Myślę, że później jak ten salon i to wszystko będzie urządzone, to potem zdecyduję, co będzie lepsze. Bo na ten moment jakoś tak nie widzę tutaj, chociaż może i powinny być płytki, sama nie wiem. W każdym razie tutaj zmieniło się podświetlenie LEDowe na ciepłe. No i to światło od razu podkreśla to ciepłe wnętrze imitacji drewna. No i wygląda to super. I to jest właśnie to, czego chciałam. Tak samo do podmiany idą światła LEDowe tutaj pod szafką, bo one w tym momencie są neutralne. Dla mnie wygląda to, jakby było zimne, więc zmieniam na ciepłe. No i dobra, zaraz dokończę. Wam pokazać, bo trochę już w kuchni ogarnęłam, co prawda nie wszystko, ale całkiem nawet sporo. Nawet sprawnie mi to poszło, więc tak, tutaj mamy pierwszą dosyć szeroką szufladę, od razu bezpośrednio pod płytą indukcyjną i tutaj mamy sztućce. I jeśli chodzi o ten wkład, to kupował go mój stolarz od kuchni. Nie wiem dokładnie jakiej to jest marki, ale ogólnie systemy, jakie zastosował, no to są systemy Bluma.
tutaj mam akurat taką wykładzinę, dywaniki po to, żeby nie poniszczyć jeszcze paneli winylowych. I tak, w tej szufladzie mamy nowe sztućce, ale już w którymś z ujęć chyba pokazywałam Wam te sztućce włoskie. Są ciężkie, ładnie wyglądają i całkiem wygodne. Więc tak, tutaj mamy noże, tutaj sobie rozdzieliłam łyżeczki, te, które mam tutaj, te stare, tutaj mam te nowe. No i też znalazło się miejsce na moje ulubione kadzidła. W drugiej szufladzie tutaj trochę pozmieniałam, bo wcześniej tutaj były pojemniki, a teraz mamy przyprawę. W sumie to układ jest identyczny, taki jak miałam w mieszkaniu i mniej więcej tak samo też sobie poukładałam rzeczy, więc mamy tutaj przyprawy. Wcześniej je przejrzałam i wyrzuciłam te, które były przeterminowane. Tutaj mamy też ciecierzycę, soczewicę, też ryż do paeli i inne przyprawy. No tutaj mamy sprzęty, też jakieś łyżki do mieszania i mamy też mikser, no i inne pierdoły potrzebne do kuchni. No i tutaj mamy jakieś orzechy, migdały i tak dalej, też przyprawy, sól. No i w ostatniej szufladzie, akurat tak prosiłam stolarzy, żeby te dwie szuflady były podzielone na równe wysokości, a ta wyżej, żeby była nieco węższa właśnie na sztućce. No i tutaj idealnie mi się mieszczą te pojemniki plastikowe z przezroczystymi wieczkami. No i tutaj mamy też soczewicę, tutaj mamy płatki drożdżowe, mamy wiórki kokosowe, mamy ryż, mamy kaszę, mamy mąki, cukier, sól, siemię lniane, tapiokę. Mam tutaj czarnuszkę, grzybki jakieś tam chińskie do chińskich dań i chyba... A, właśnie do tego pojemniczka muszę sobie liście laurowe wpakować jeszcze. No więc tutaj jest to wszystko posegregowane, jedynie mąki mam tutaj póki co na razie osobno, więc to już jest gotowe. Jeśli chodzi o witrynę, to ona nie jest gotowa, natomiast mniej więcej odpowiednio mam już tutaj wrzucone rzeczy, ale tutaj chyba mam nie wszystkie filiżanki, nie wszystkie szklanki. No będę tutaj tę witrynę jeszcze uzupełniać. To, co też poukładałam, no to tę szafkę. Myślę, że jest to chyba najważniejsza szafka w tej kuchni, do której będę najważniejsza, dlatego że do niej będę chyba najczęściej zaglądać z samego rana. Po pierwsze, mamy tutaj tę szafkę podzieloną na 4 części, 4 półki i od góry idealnie mi pasowało, żeby wrzucić tutaj suplementy, więc mam tutaj wszystkie białka, kolageny, a także jakieś witaminy, suplementy w postaci kapsułek. Niżej stwierdziłam, że zrobię tutaj miks herbat oraz kaw, więc mamy też od razu cukier, mamy też z tyłu miód. Z tym miodem to jeszcze nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby on tutaj był. Ewentualnie jeszcze miód przecież może być w szafce cargo, która zresztą też już jest zapełniona. Tutaj z kolei nie wiem, czy butelki będą. Myślę, że po prostu jak reszta pomieszczeń będzie zorganizowana, będzie też jeszcze kotłownia zrobiona. Tam w kotłowni też jeszcze jest miejsce, żeby zrobić miejsce na szafę, więc tam też sporo rzeczy powrzucam, więc myślę, że chociażby tam te butelki pójdą. Więc wtedy tutaj zrobi się miejsce i na przykład tutaj będę mogła wrzucić miód. Więc te szafki cargo na razie póki co w ten sposób sobie zagospodarowałam. Więc tak jak wspomniałam, tutaj będzie herbata i kawa, natomiast nie do końca jest to szczęśliwe rozwiązanie, bo ja zwykle uwielbiałam herbaty trzymać w szufladzie, bo wiecie, jak wysuwacie szufladę, to od góry patrzycie na wszystkie herbaty, wszystkie macie dostępne, widzicie co macie, jakie smaki, czy jest mięta, czy jest rumianek, czy jest zwykła, czy jest, nie wiem, zielona. A jak spojrzę tutaj, no to w sumie nie wiem, co mam, nie? Więc muszę gdzieś tam głęboko szperać w szafce. Więc jak dla mnie, no nie jest to szczęśliwe rozwiązanie, ale no stwierdziłam, że na ten moment to będzie tutaj dobre miejsce dla herbat oraz kaw. Niżej koniecznie musiała znaleźć się półka ze słodyczami, bo ja mam ogromną słabość do słodyczy. I tutaj nie mam umiaru. Kiedy mam ochotę, to jem, więc słodycze też muszą być. No i tutaj jest szafka z
takimi, jakby to powiedzieć, rzeczami pierwszej pomocy. Jest tutaj wkrętarka, są młotki, nożyczki, świeczki, centymetr, miara. Co ja tutaj jeszcze mam? Jakieś kable. Jakieś takie pierdoły, gadżety, jakaś kłódka tutaj jest. Mam też tutaj, co ja tutaj mam? Ładowarkę do telefonu, ładowarkę do aparatu, chusteczki, filtry. Tutaj z kolei mam baterię, latarkę oraz uchwyty do telefonu. Tam z tyłu jeszcze mam klucze oraz śrubokręty. Więc tak, no. Szafka pierwszej pomocy. Więc mamy to. Aha, tutaj od góry, ale sobie wejdę na stołek, no bo nie sięgnę. Chociaż zanim wejdę może, to jeszcze pokażę tutaj szuflady. Ta pierwsza szuflada jest zorganizowana na patelnię oraz deski do krojenia. Natomiast tutaj niżej mam wszystkie blachy do pieczenia. Powyciągałam blachy, które mam tutaj, bo nie lubię trzymać tutaj w piekarniku. Wszystko widać przez szybę. I no, jest to dla mnie taki trochę nieład i bałagan, więc wyciągnęłam wszystko, schowałam do szuflady. W tej szafce górnej, tak, to tutaj mamy jakieś tam sprzęty, jakieś pojemniki. Tutaj znalazłam miejsce na miski. Tutaj prawdopodobnie będą garnki. Przynajmniej te, po które sięgam najczęściej. A tutaj z kolei w tej szafce, ponieważ jest dosyć trudny dostęp, ciężki dostęp, no to w tej górnej narożnikowej umieściłam leki. Mamy też wszystkie instrukcje obsługi do sprzętów, leki i tutaj mam segregator z moimi przepisami do ciast. Tutaj z kolei mamy sprzęty, czyli toster, gofrownicę i też wyciskarkę oraz pojemnik z pierdołami potrzebnymi do tych urządzeń i też właśnie urządzenie do mielenia mięsa. A tutaj jest taka wąska półka, w której umieściłam butelki z alkoholem. Lodówka, wiadomo, już jest uzupełniona. No i tak jak wspomniałam, szafka cargo, której asortyment i tak się jeszcze może pewnie z czasem zmieni, ale póki co na razie w ten sposób tak to zagospodarowałam. No, więc mamy to. Powiem Wam tak, jeśli chodzi o zlew, on w tej chwili no, jest zapełniony. Jeśli chodzi o zlew, on jest ze strony granitan.pl i no i tak, dokończę Wam z tym zlewem, bo jak nagrywałam, to mi urwało fragment filmu. Więc tak, zlew, zarówno jak i bateria są ze sklepu granitan.pl. I z początku myślałam, że wybiorę zlew czarny, taki jaki miałam poprzednio, bo byłam po prostu z niego zadowolona, ale kilka tygodni później, jak już kliknęłam i kupowałam, to przyszło mi przez myśl w sumie, że czemu nie beżowe, bo te beżowe tak ładnie wyglądają, ładnie się prezentują, ze złotymi elementami to już w ogóle. No i tak sobie pomyślałam, że do tego blatu, który wybrałam, a blat to jest Eger, będzie pasował właśnie ten beżowy. No i też ten beżowy będzie ładnie łączył się z kaszmirowymi frontami, a ten czarny trochę by tak kontrastował i byłby taki toporny, tym bardziej, że ten zlew jest naprawdę duży. Jak widzicie, komora jest całkiem spora i ja wybrałam tym razem zlew bez ociekacza. Natomiast ten zlew jest o tyle fajny, że on ma ranciki z tej strony oraz z tej, nieco niżej, więc można tutaj dokupić sobie taki ociekacz, być może nawet są jakieś uniwersalne w Ikei, położyć sobie tutaj coś takiego i korzystać z funkcji ociekacza również. No i jak widzicie, jest to taka wersja mobilna, więc albo chcecie coś takiego, albo nie i macie jedną piękną, dużą komorę i muszę Wam powiedzieć, że bardzo mi się to podoba. To wygląda tak duży zlew, uważam, wygląda bardzo efektownie. No i nie żałuję, że wybrałam ten beżowy, on jest taki lekko nakrapiany i ma
taką też jakby śliską powłokę, więc myślę, że powinien być całkiem niezły w utrzymaniu. Chociaż ja zawsze stosowałam płyn do dezynfekcji, spryskiwałam wszystko i dzięki temu chociażby na czarnym zlewie nie było plam i bardzo ładnie wyglądał. No i cóż więcej, jeśli chodzi też o ten zlew, to on może być montowany w dwóch opcjach, czyli może być nablatowy, tak jak mam teraz, a może być podwieszany w przypadku też zastosowania blatu z kamienia. Więc może być albo podwieszany od spodu. Na początku chciałam tak, ale no zdecydowałam się jednak na płytę Egera, a nie na kamień, bo kamień jest trudny w utrzymaniu i trzeba pilnować, żeby nic się nie wylało, wino, ketchup, kawa, herbata, bo bardzo łatwo wsiąkają takie rzeczy w kamień i też to trzeba konserwować, pielęgnować, a w przypadku blatów no to nic się takiego nie dzieje. Jest to no, bardziej bezpieczne, bym powiedziała. Więc ponieważ mam płytę Egera, no to mam tutaj wersję nablatową, natomiast ten rancik jest taki mały, wąski, delikatny, więc nie wygląda to źle. Tutaj mam rzeczy Omniresa. Przyznam szczerze, że nawet nie sprawdzałam, jak te baterie wyglądają. Bo o ile dobrze pamiętam, w jednej łazience mam baterię w kolorze połyskującego złota, a w drugiej łazience mam z kolei baterię w kolorze złota, ale szczotkowanego. I to jest... Co to jest? To jest chyba... Nie wiem, czy nie do wanny. Nie. Teraz tak, pytanie. To jest szczotkowane, czy to jest połyskujące? Oh my god. Nie wiem, nie pamiętam. Jak to jest w ogóle zapakowane? To jest chyba do wanny. To jest korpus baterii mocowany do blatu, czyli to będzie do górnej łazienki. Jeśli do blatu, to chyba górna łazienka. Jezu, te Omniresa tak mi się podobają. No więc to jest szczotkowane złoto. Tak, to jest szczotkowane i to idzie do łazienki do góry. No, też ładne. I to jest połyskujące złoto. Ale też ładne. Bardzo ładne. Tak, i to jest wersja z kolei do łazienki na dole. Będzie mocowany na umywalce. Bardzo, bardzo ładne. Prawie wszystkie płytki w łazience są położone, więc zaraz Wam pokażę, bo dzisiaj widać kolejne efekty łazienki. Więc widać już fajny zarys. Jedyne to, czego brakuje, to zamontowanie, to wanny. I trochę jest zabawy z tą wanną, bo ona jest po pierwsze do zabudowy, więc trzeba ją obudować płytkami i tak dalej. No i są LEDy, jest sporo LEDów zarówno od spodu, jak i na półce przy samej wannie, przy ścianie. No i widzę, że to już jest w sumie taka ostatnia rzecz, którą trzeba zamontować. No i jeszcze szafka ze zlewem, ale to już zrobi stolarz. Chyba nie wiem w sumie kiedy. No, trochę sobie poczekam. W każdym razie dzisiaj byłam
kupić fugę do łazienki, zarówno górnej, jak i dolnej. Płytki zostawiłam i tak kupiłam fugę oliwkową do łazienki na dole. Tak? Nie? Nie jesteś głodny, nie masz ochoty? Czyli nie będę robić naleśników, no dobra. Więc tak, mamy fugę zieloną. Ona jest oliwkowa. Mam fugę w kolorze piaskowym do łazienki z kolei na górze. Czarnej fugi nie kupiłam. Zapomniałam. Jeszcze czarną chyba miałam kupić. Jezu, ale wyleciałam tu. I mam tutaj jeszcze jedną oliwkową. No i wzięłam też mnóstwo kontaktów w kolorze czarnym, włączników i też przycisków żaluzjowych do rolet. Ogólnie docelowo te, które będą na widoku i też tutaj w salonie, włączniki i też tutaj te modułowe. Chociaż tutaj jest do rolet i ja do rolet chyba nie będę miała z tych złotych. To będą złote, te, które Wam pokazywałam jakiś czas temu, dźwigniowe, czy dźwigniowe. Natomiast te czarne będą ze szafkami, one będą niewidoczne, czyli w sypialni gdzieś tam za 2 szafkami, tutaj w salonie za szafką pod telewizorem też będą te czarne modułowe. One drogie nie były, więc też nie chcę przypłacać, bo przecież i tak tego nie będzie widać. Więc w miejscach, gdzie te kontakty będą ukryte, no to będę mieć właśnie takie czarne. A czarne też mi będą pasowały do wnętrza, bo czarne elementy też będą. Też chyba będą. Niewiele, ale będą. Dzisiaj mam taki z dupy dzień. Wszystko jest zakurzone. Za każdym razem, kiedy wracam, no to wszystko jest zakurzone na nowo jakby, nie? Bo sprzątam. Miałam posprzątane. Była przerwa, powiedzmy. Bo był Sylwester i Nowy Rok. Wszystko sobie wysprzątałam i dzisiaj jest kolejny dzień roboczy, kiedy no, byli wykonawcy i tam kończyli łazienkę i znowu wszystko jest zakurzone. I to jest takie mech. I czuć pod palcami ten kurz. Czuć nawet, wiecie, na ubraniach, na tekstyliach, że ten kurz osiadł. Nawet na awokado widzę kurz, na pomidorze widzę kurz, na czajniku, na szklankach. Straszne to jest. Takie, no, dopóki to się nie skończy, to nie ma co tutaj gruntownie sprzątać. To są w ogóle, a może ja sprawdzę, jak to będzie wyglądało. Marka Westra. Byłam w Leroy Merlin. Made in Poland. Westra. Czy ja w ogóle dobre wybrałam? Nożyczki. Się wyciągnie z tego. Cholera wie, ja tego nie umiem robić, nie? Czy nie, bo to jest śrubka. No to co na siłę?
Okej, wyszło to, dobra. I załóżmy, że chyba to teraz tak. Pasuje. Nie mogę, pasuje. Teraz tu. Okej. No dobra, pasują mnie. Aha, to są takie zaczepy. No spoko. Mogą być. Czyli chyba dobre wybrałam.